To miasto naznaczone jest historią jak żadne inne. To jedyna stolica na świecie, która podzielona jest między dwa kraje. I właśnie tu, w tym miejscu, jest linia podziału i przejście graniczne. Witam Was z rozgrzanej jak patelnia Nikozji, stolicy Cypru. Witajcie na Cyprze. Właśnie wstaje nowy dzień, a słońce powoli wznosi się nad horyzontem, oświetlając góry i zielone doliny, starożytne ruiny, miasta większe i mniejsze, a przede wszystkim złote plaże i turkusowe wody Morza Śródziemnego. To po to głównie przyjeżdżają tu rzesze turystów i z tego znana jest wyspa, a będąc jednym z najcieplejszych miejsc w Europie, sezon trwa tu właściwie przez cały rok. Przyjeżdżając na Cypr, wylądujecie zapewne w Pafos albo w Larnace, które są świetną bazą wypadową do zwiedzania wyspy. Ja przyjechałem w jednym bardzo konkretnym celu. To Nikozja, jedyna na świecie stolica dwóch krajów, podzielona na pół i przez to niezwykle fascynująca. Zobaczcie, jak wygląda życie po obu stronach barykady, czy warto ją odwiedzić i co zobaczyć. Myślałem, że to będzie wycieczka łatwa i przyjemna, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. I o mały włos filmu nie byłoby wcale. No nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie spit. Tak wygląda dzisiejsza mapa Cypru. Jedna wyspa podzielona żółtą granicą. Jak do tego doszło? Oto historia w dużym skrócie. Na przestrzeni dziejów Cypr znajdował się pod panowaniem różnych mocarstw, w tym Egipcjan, Asyryjczyków, Persów, Greków, Rzymian, Turków, aż w końcu w XIX wieku przeszedł pod panowanie Brytyjczyków. Po długich staraniach o niepodległość Cypr uzyskał ją w 1960 roku, ale równowaga między społecznościami grecką i turecką była bardzo krucha. W 1963 roku doszło do zamieszek, a tureccy Cypryjczycy zostali zmuszeni do życia w izolowanych enklawach. Sytuacja zaostrzyła się w 1974 roku, gdy grecka junta wojskowa przeprowadziła zamach stanu, próbując obalić prezydenta biskupa Makariosa III i przyłączyć wyspę do Grecji. W odpowiedzi Turcja przeprowadziła interwencję wojskową, zajmując północną część wyspy. Od tego czasu Cypr pozostaje podzielony. Południowa część to Republika Cypryjska, uznawana międzynarodowo i należąca do Unii Europejskiej, a północna to Turecka Republika Cypru Północnego, uznawana jedynie przez Turcję. Linia podziału, zwana Zieloną Linią, jest nadzorowana przez siły pokojowe ONZ. Pomimo wielu prób mediacji, trwałe rozwiązanie konfliktu pozostaje nieosiągnięte, a Nikozja jest jedyną na świecie podzieloną na pół stolicą dwóch narodów i krajów. Zabawne, ale ten podział doświadczyłem nawet na własnej skórze i o mały włos ten film nie powstałby wcale. Tu za moimi plecami znajduje się właśnie przejście graniczne i można przejść bez żadnego czekania, bez żadnej kolejki na drugą stronę, na stronę turecką. Jest to jedyne przejście w granicach miasta. Oto jedyne przejście graniczne w historycznej części miasta, umieszczone na przedłużeniu głównego deptaka ulicy Ledra. Zanim przejdę na drugą stronę, chcę zobaczyć, jak faktycznie wygląda granica, która dzieli miasto na pół. Udaję się więc na, jak się okazało, dość emocjonalny spacer wzdłuż muru. Emocjonalny, bo widok ten naprawdę jest bardzo smutny i przypomina najgorsze czasy z historii i niestety, co gorsza, również z teraźniejszości.
To jest po prostu niesamowite, że mapa została przedzielona kreską, zieloną linią, która się wzięła podobno od koloru mazaka czy flamastra oficera armii brytyjskiej, który właśnie tym zielonym kolorem machnął na pół stolicę. No i to jest właśnie niesamowite, że tutaj ta linia graniczna przebiega w połowie domu. W pół domu jest po stronie cypryjskiej, pół domu jest po stronie tureckiej. No, znaczy tak nie do końca, bo mamy tutaj jeszcze tą linię demarkacyjną, taki pas ziemi niczyjej, który jest kontrolowany przez ONZ. I tutaj, tak jak w całym mieście na tej linii, kolejny mur dzielący ludzi mieszkających w tej samej stolicy. Świadomość, że ten symboliczny płot nie tylko fizycznie dzieli jedno miasto, ale również narodowościowo, obyczajowo i religijnie sprawia, że ciekawość obejrzenia drugiej strony wygrywa i każe mi z powrotem wrócić na Ledra Street. No nie mogłem się doczekać, żeby przejść na drugą stronę i zobaczyć, jak wygląda Nikozja po stronie tureckiej. Ale no nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie Kurczę, no tłukłem się taki szmat drogi, żeby zobaczyć, jak wygląda turecka część Nikozji. No i nie mogę wejść, bo zostawiłem paszport w hotelu w Larnace i nie mam testu, który powinienem mieć, mimo że jestem zaszczepiony. Super. Filmu nie będzie. Zostaję więc po greckiej stronie i kiedy emocje już opadły, postanawiam zwiedzić tę część miasta. Katedra Świętego Jana Ewangelisty w Nikozji to jedno z najważniejszych miejsc sakralnych południowej greckiej części miasta. Zbudowana w latach 1662-65 ma prostą barokową fasadę, która wynikała z ograniczeń, jakie w tamtym czasie nakładały władze osmańskie na architekturę chrześcijańską. We wnętrzu znajdują się zaś cenne freski z XVIII wieku przedstawiające sceny biblijne i epizody z życia Świętego Jana Ewangelisty. Dziś jest to siedziba arcybiskupa Kościoła Cypryjskiego i duchowe serce prawosławia na wyspie. Katedra znajduje się tuż obok pałacu arcybiskupiego i jest częścią większego kompleksu religijnego. Całości pilnują, jak widać, lokalni strażnicy. W pobliżu pałacu znajduje się Muzeum Etnograficzne, a na samym terenie rozległego kompleksu pałacowego jest też Muzeum Bizantyjskie, a także Biblioteka Arcybiskupia i Cypryjskie Muzeum Sztuki Ludowej. Całość znana jest jako Centrum Kulturalne Fundacji Arcybiskupa Makariosa III, którego poznaliście na czarno-białych zdjęciach z początku filmu. Wiele ciekawych eksponatów z historii Cypru i jego walki o wyzwolenie spod panowania brytyjskiego w latach 1955-59 znaleźć można w Muzeum Walki Narodowo-Wyzwoleńczej. Ślady wspólnej historii znajdziemy też w architekturze sakralnej. Oto meczet Omerie, czyli dawna gotycka świątynia chrześcijańska z XIV wieku poświęcona Matce Bożej, która po zdobyciu Nikozji przez Turków osmańskich została przekształcona w meczet. A w podziemiach meczetu Omerie znajduje się hammam. Tutaj jest wejście z tej strony, więc dla tych, którzy są spragnieni relaksu po całodniowym zwiedzaniu Nikozji w 40-stopniowym upale, proszę bardzo. Pamiętam, kiedyś miałem okazję w Istambule doświadczyć tego przeżycia i zaświadczam, jest to przeżycie. Także na pewno warto. 25 do 30 euro i wymasują każdą prawie część ciała. To, co tak przepięknie okala starą część Nikozji obu narodów, to stare, weneckie, XVI-wieczne fortyfikacje, które tworzą niemal idealny okrąg o długości 5 km, z którego wychodzi 11 bastionów i 3 bramy, po 5 po stronie greckiej i tureckiej i 1 w strefie buforowej. I właśnie na jednym z nich zbudowano symboliczny pomnik upamiętniający walkę Cypryjczyków o niepodległość spod brytyjskich rządów. Przedstawia on postać kobiety symbolizującej wolność, która otwiera bramę więzienia, a z niego wychodzą bojownicy i ludność cywilna, symbolizując wyzwolenie spod kolonialnych represji. A ja swój dzisiejszy spacer kończę na głównym Placu Wolności.
Dzień drugi, podejście drugie. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się przejść przez granicę i pokazać Wam tę drugą, turecką część stolicy Cypru, Nikozji, a więc paszport jest, nie zapomniałem. Test jest zrobiony dzisiaj rano, więc trzymajcie kciuki, idę na drugą stronę. Właśnie przechodzę przez strefę buforową. Udało mi się przejść przez granicę grecką, a teraz jeszcze turecka. Już widzę drugą część. To jest naprawdę 5 kroków. Jak to mówią, już był w ogródku, już witał się z gąską. No ale niestety, nie udało się. Byłem pewien, że wszystko będzie ok, ale nie wpuszczono mnie na teren północny. To jest świetny przykład na to, żeby zobrazować, jak cypryjscy Grecy z Turkami się nie dogadują. Wczoraj zapewniano mnie tutaj po greckiej stronie, że test antygenowy wystarczy, ale dzisiaj po tureckiej stronie okazało się, że jedynym możliwym sposobem na wejście jest posiadanie negatywnego testu PCR, którego już nie zdążę zrobić, bo wyjeżdżam jutro. Tak więc moje rozczarowanie sięga zenitu. Już mi się nie chce kręcić. No cóż, jest powód do powrotu i do kręcenia drugiej części filmu. A tym razem tak zwana dupa. Trzy i pół roku minęło i oto jestem w tym samym miejscu. Jest trochę zmian, bo nie ma pandemii, nie ma testów, nie ma maseczek, niczego z tych rzeczy. Jest zima zamiast lata, a ja w tym miejscu, czyli na granicy turecko-cypryjskiej, w stolicy Cypru, w Nikozji, na ulicy Ledra Street, mam zamiar przejść na drugą stronę i zrobić drugie podejście, dokonać tego, czego nie udało mi się zrobić ostatnim razem. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że się uda. I już po wszystkim poszło w trymiga, po prostu w minutę. Jestem po drugiej stronie. Gdybym wiedział, jakie to jest łatwe 3,5 roku temu, to jest aż coś niesamowitego. Ale cieszę się, że jestem po drugiej stronie i teraz mogę Wam wreszcie pokazać, jak to wygląda. Jeszcze chciałem Wam pokazać, jak wygląda wersja Nikozji po stronie tureckiej. Tylko ta druga, górna część miasta. Podobno najładniejsze zabytki zostały po stronie tureckiej. Na pewno jest tu kilka ciekawych miejsc wartych obejrzenia. Jednym z najważniejszych budynków i najładniejszych atrakcji, jeśli chodzi o zabytki, to jest właśnie ten Buyuk Han, czyli stary karawanseraj. Jak tu widzicie, stare zdjęcia. Stary karawanseraj, czyli zajazd dla karawan, dla kupców, którzy przyjeżdżali tutaj i zatrzymywali się właśnie w tym miejscu. Mieli tutaj noclegi dla swoich powozów oraz wszelkie, jak domniemywam, różne rozrywki. Obecnie, jak widać, w tym karawanseraju na dole są różne restauracje, można coś lokalnego zjeść, a tutaj na pierwszym piętrze są galerie, takie sklepy z pamiątkami, z rękodziełem, więc jeżeli chcielibyście coś kupić sobie na pamiątkę z takich ładniejszych rzeczy z Cypru Północnego, to myślę, że też to jest dobre miejsce.
Meczet Selimije w Nikozji to jeden z najbardziej imponujących i symbolicznych zabytków północnej części miasta. Dawniej gotycka katedra świętej Zofii, dziś jest to największy meczet w mieście i jednocześnie najstarszy zabytek sztuki gotyckiej na Cyprze. Co ciekawe, budowany przez francuskich rzemieślników, nawiązuje stylistycznie do paryskiej Notre Dame. Po zdobyciu Nikozji przez Osmanów w 1570 roku katedra została zamieniona na meczet, ale zachowała swą charakterystyczną gotycką fasadę z 2 nieukończonymi wieżami, które później zostały zamienione na minarety. Meczet jest w remoncie, więc jest zamknięty. Właściwie ani z zewnątrz nie można zobaczyć, bo jest ogrodzony, ani tym bardziej wewnątrz. Ale naprzeciwko znalazłem halę targową datowaną na rok 1930, no właśnie, 2 albo 9. Halę targowa, która dzisiaj jest zamknięta, bo jest niedziela, ale pewnie w dzień targowy to tutaj życie na pewno kwitnie. Nie tylko towarzyskie, ale też handlowe, chyba zwłaszcza handlowe. Czytałem, że w Nikozji po stronie tureckiej można znaleźć też ciekawy street art, ciekawe graffiti i właśnie kilka takich przykładów widzę na jednej ulicy. O, proszę bardzo. A będę szukał jeszcze innych. Można by powiedzieć, że takie miejsce jest, mówiąc nowocześnie, offowe, czyli takie trochę zaniedbane. Tutaj widzę, że na pewno wieczorem tutaj są światełka, więc na pewno wieczorem to tętni życiem, są jakieś knajpy, teraz pozamykane, może dlatego, że jest niedziela i tak dalej. Dużo budynków jest zniszczonych albo zaniedbanych, ale to też dlatego, że jesteśmy właśnie zaraz obok strefy buforowej. Proszę, tu już jest zamknięte i tam dalej jest mur i po drugiej stronie jest część grecka. Dlatego też no, to wygląda jak wygląda. Szedłem w jakieś takie uliczki, właśnie wąskie, małe, no i tutaj jest, powiem, ogólnie ciekawie, bardzo, bardzo lokalnie. No, po ciemku to by się to nie chcieli trafić na pewno. Leniwe popołudnie w tureckiej Nikozji. Codzienne życie przenika się z historią w tle. I to dosłownie. Z jednej strony kolumna wenecka na środku placu, a z tyłu budynek z czasów kolonialnych. Jeśli dobrze się rozejrzeć, znaleźć można więcej ciekawej architektury. W niektórych miejscach oczywiście zachowało się trochę starych, takich oryginalnych, zabytkowych budynków, które widzicie na przykład po tej stronie, albo dobrym przykładem jest również ten budynek Sądu Najwyższego. Natomiast powiem szczerze, że reszta miasta, no może w związku z tym, że jest właśnie podzielona i jakoś się tutaj ludzie nie mogą odnaleźć, ale może się mylę, no jest dosyć zaniedbana i mamy kolejną mapkę, gdzie jest tylko część turecka. Ja jestem w tym momencie w tym miejscu, a jeszcze chcę zobaczyć te domki tureckie, kolorowe. Jednym z ciekawszych miejsc do odwiedzenia tutaj w północnej części Nikozji jest to oto osiedle domków, osiedle, które się nazywa
Samanbachcze. I to jest takie miejsce, gdzie na właściwie planie szachownicy są domki, białe domki z kolorowymi okiennicami i drzwiami wybudowane na początku XX wieku, a jest ich 72 sztuki. To dzielnica domków jest o tyle ciekawa, że tutaj nadal toczy się życie, więc jest pranie, którego staram Wam się nie pokazywać, wisi pranie, drzwi są otwarte, ludzie siedzą przed domami, w środku, rozmawiają ze sobą i odbywa się tutaj klasyczne życie towarzyskie. Natomiast wszystkie są zadbane dosyć. Są białe ściany, wymalowane. Piękne są te drzwi wejściowe do tych domów, które są drewniane i pomalowane na niebiesko w większości. Na niebiesko, żółte okiennice. Wygląda to wszystko bardzo przyjemnie. No, taka miejscówka instagramerska, jak się troszeczkę podrysuje te zdjęcia, ale myślę, że warto zobaczyć. Wracam do centralnej części Starego Miasta w poszukiwaniu czegoś na ząb i może jakichś pamiątek. Turecka część oczywiście od razu przypomina wszystkie inne czarszyje, czyli otomańskie targowiska i stare miasta we wszystkich miastach, które mają cokolwiek do czynienia z Imperium Otomańskim. Więc wąskie uliczki, niska zabudowa, mydło i powidło, czyli wszystko, co sobie zamarzysz, to pewnie tutaj kupisz, nie zawsze oryginalne, ale no to się niczym innym nie różni od innych miejsc, więc akurat pod tym względem chyba grecka część mi się bardziej podobała. Żołądek pełen i tym oto sposobem dotarłem do końca, bo dalej już tylko mur. Thank you. Znowu ten dach. I jestem już po greckiej stronie. Tym razem się obyło bez dyskusji i bez patrzenia sobie w oczy. Bardzo poważnie po stronie tureckiej, zobaczymy jak będzie po stronie greckiej. Hello. Thank you. I też bez patrzenia sobie w oczy i bez ceregieli jestem już w Europie. I już po wszystkim. Właśnie wróciłem z drugiej strony, ze strony tureckiej na stronę grecką w Nikozji, jedynej stolicy podzielonej między dwa kraje. Minęło 3,5 roku od momentu, kiedy byłem tutaj po raz pierwszy, żeby Wam pokazać właśnie część turecką. I czy było warto? Moim zdaniem nie do końca. Przynajmniej dla mnie przyjeżdżać tutaj drugi raz, ponieważ poza kilkoma historycznymi budynkami nie ma tam takiej specjalnej atmosfery i panuje dosyć duży nieład. Nikozja ma bardzo trudną historię, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale przez to jest również bardzo ciekawa, więc na pewno jest warta odwiedzenia. Także ja się cieszę, że przynajmniej skończyłem film. Pozdrawiam Was z Cypru, z Nikozji i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Zanim się jednak pożegnamy, zabieram Was jeszcze w jedno miejsce. To Larnaka, czyli jedno z miast, w którym pewnie wylądujecie przyjeżdżając na Cypr. Nie ma tu jakichś specjalnych zabytków, ale w lecie można przyjemnie spędzać czas na plaży za dnia, a wieczory w barach. Jest jednak jedna atrakcja, która dostępna jest tylko zimą. To Słone Jezioro na przedmieściach miasta, którego w lecie po prostu nie ma. Jego tafla właśnie w zimie zamienia się w różowy spektakl za sprawą tysięcy flamingów. To właściwie kompleks 4 zbiorników o łącznej powierzchni około 2 km², a flamingi przylatują tu od listopada do marca, przyciągane przez krewetki solankowe, które nadają im właśnie różowy kolor.
Mimo że wyspa jest podzielona na dwa różne światy i nadal targają nią różne napięcia, to tu jest właśnie miejsce, gdzie panuje spokój. Idealny spokój. Miejsce, do którego jego mieszkańcy wracają co roku. Do siebie, do domu. Bo w przyrodzie każdy zna swoje miejsce, ale współdzieli je też z innymi. Bez granic.